Mamy nadzieję, że w poprzednim naszym filmie rozbudziliśmy Wasz apetyt na dalsze poznawanie Nowego Jorku. Nie zwalniamy zatem tempa i dziś zabieramy Was do dzielnicy finansowej. Opowiemy Wam historię szarżującego byka i nieustraszonej dziewczynki. Poszukamy nieoczywistych ciekawostek na Wall Street i odwiedzimy słynny budynek z numerem 1, w którym fani Johna Wicka bez problemu rozpoznają Hotel Continental. Pokażemy Wam, gdzie zjeść w Nowym Jorku, nie rujnując przy tym swojego portfela, oraz jak zobaczyć Statuę Wolności i panoramę Manhattanu z wody, nie wydając przy tym nawet $1. Rzeźba szarżującego byka była prezentem jego twórcy, artysty Arturo Di Modica dla nowojorczyków. I początkowo w ogóle została postawiona tam nielegalnie. Miała znaleźć się na Wall Street w trakcie Świąt Bożego Narodzenia. Po Wigilii mieszkańcy znaleźli ją w zasadzie pod choinką. Oczywiście były trochę problemów z tym, czy ona może tam stać, czy nie, ale wtedy, kiedy miasto chciało ją usunąć, mieszkańcy się tak do niej przyzwyczaili i stała się symbolem Nowego Jorku, dlatego nie było opcji. No i słuchajcie, żeby zrobić sobie takie zdjęcie, musicie tutaj przyjść naprawdę bardzo wcześnie rano, bo już tutaj stawiane są barierki, a za chwilę będą tutaj prawdziwe tłumy. Posąg nieustraszonej dziewczynki. Posąg, który powstał tutaj w 2017 roku, ustawiony na wprost nowojorskiej giełdy papierów wartościowych. Ma on promować różnorodność płci i równość, zwłaszcza w takich zawodach, gdzie przewaga panów jest dość mocno odczuwalna. Co najlepsze, na początku ta nieustraszona dziewczynka stała naprzeciwko szarżującego byka, ale bardzo nie spodobało się to autorowi rzeźby. Oskarżyło nawet miasto o naruszenie jego praw autorskich, bo powiedział, że to absolutnie, totalnie zmienia charakter jego rzeźby, że on absolutnie nie chce być kojarzonym z czymś takim, że byk stoi naprzeciwko właśnie takim feministycznym wartościom. Dlatego też byk został przeniesiony w inne miejsce. Jest naprawdę wcześnie rano, dlatego jest szansa, że tutaj w ogóle można ją zobaczyć i stanąć sobie tak obok niej, bo w ciągu dnia tutaj są prawdziwe tłumy, a że jest dość niewielka, ma 1,30 m, no to możecie jej w ogóle nawet nie zauważyć. Giełda na Wall Street powstała tutaj w 1817 roku. I w ciągu zaledwie kilku dekad stała się prawdziwym centrum finansowym całego wszechświata. I nie będę Wam opowiadać o historii tej giełdy, no bo to sobie możecie znaleźć takie informacje bez żadnego problemu. Natomiast powiem Wam kilka ciekawostek. Po pierwsze, w XVII wieku był tu po prostu targ niewolników. To nie było giełdy papierów wartościowych, tylko po prostu handlowano tym, co wtedy było takim dobrem luksusowym i niewolnicy, którzy zostawali tutaj sprowadzani, właśnie tutaj byli sprzedawani. Kolejna rzecz jest taka, że możecie tego nie zauważyć zupełnie, ale są tutaj fragmenty murów, no bo skąd nazwa Wall Street? Wall po prostu od muru, który powstał tutaj w XVII wieku, wtedy kiedy to miejsce mieli pod panowaniem Holendrzy i wdali się oni w wojnę z Anglią. No i oczywiście chodziło o wpływy na morzu i tym sposobem z rozkazu gubernatora powstał tutaj konkretny mur i fragmenty tego muru znajdziecie właśnie tutaj na Wall Street. A kolejna ciekawostka jest taka, że jest taki zwyczaj, że nowojorską giełdę codziennie otwiera ktoś inny i często są to takie dość znane postacie i celebryci. Katedra Świętej Trójcy, ona zupełnie nie pasuje do Manhattanu. Powstała tutaj w 1698 roku i wyobraźcie sobie, że na tamten czas była najwyższą budowlą w całym wtedy jeszcze Nowym Amsterdamie. Potem, jak już Wam mówiłam wcześniej, Brooklyn Bridge zabrał jej to pierwszeństwo, ale wydawać by się tutaj mogło, jak się tutaj przychodzi, że to jest po prostu jak zupełnie inny kawałek puzli z innego zestawu, kompletnie nie pasujący do całości. Jakby czas się tutaj zatrzymał. Jeszcze ten cmentarz, który jest dookoła, a na tym cmentarzu pochowani są naprawdę bardzo znani nowojorczycy. I to tacy, którym udało się osiągnąć naprawdę niemiały sukces, jak na przykład Robert Fulton, który stworzył w Nowym Jorku pierwsze regularne połączenie promowe, albo William Bradford, który był jednym z pierwszych wydawców gazet, czy Alexander Hamilton, bez którego w zasadzie nie byłoby dzisiaj giełdy na Wall Street. International Telephone and Telegraph Corporation.
Słuchajcie, nigdzie, w żadnym miejscu na świecie tak mocno nie odczuwa się tego, że czas to pieniądz, jak właśnie tutaj, w Nowym Jorku. I ta potrzeba bardzo szybkiego przekazywania informacji, które przekładały się na pieniądze, była tutaj już od wieków. Wtedy, kiedy statki ze Starego Świata, z Europy wpływały do portu w Nowym Jorku, kurierzy prześcigiwali się w sposobach jak najszybciej dostarczyć informacje, co wpływa i za jaką cenę, na giełdę, czyli na Wall Street. Używali do tego na początku nóg, potem spinali się na słupy, żeby szybko na migi przekazać sobie pewne informacje. Zresztą tak jak po drugiej stronie oceanu w Kadyksie, gdzie używano do tego specjalnego znaku symboli, coś takiego jak dzisiejszy, można byłoby powiedzieć, WhatsApp za pomocą flag, ale do brzegu. I coś, co kompletnie zrewolucjonizowało ten system, to był alfabet Morsa, który spowodował, że informacje można było przekazywać jeszcze szybciej. No ale w pewnym momencie znowu było to niewystarczające i pewien telegrafista, który pracował właśnie na Wall Street, Edward Callahan, w pewnym momencie wymyślił, że można to jeszcze bardziej usprawnić, wrzucając do tego nie kropki i kreski, a pierwsze litery, które będzie można drukować, więc to był jakby taki prototyp telegrafu. Zresztą stał się on jednym z najbardziej bogatych nowojorczyków i założył firmę, która działa do dzisiaj pod nazwą Western Union, a tym, który udoskonalił to narzędzie i opatentował, był nikt inny jak Thomas Edison. A na Pearl Street, tutaj właśnie, gdzie widzicie to ogrodzenie, pod taką szklaną podłogą możecie zobaczyć fragmenty zabudowań z Nowego Amsterdamu, czyli pierwszej osady założonej na Manhattanie przez Europejczyków, przez Holendrów. To, co jest niesamowite w Nowym Jorku, że to miejsce, w którym ziemia jest najdroższa na całym świecie. Nie ma drugiego takiego miejsca, w którym działki byłyby tak drogie, dlatego właśnie te wieżowce są budowane coraz wyżej, wyżej i wyżej, bo nie ma miejsca na Manhattanie, by budować kolejne w innych miejscach. I takie miejsca jak to, przemalownicza uliczka, wciśnięta między właśnie te wielkie drapacze chmur, Stone Street, zdecydowanie warto tutaj przyjść, bo to jest świetny spot na zdjęcia, niezwykle klimatyczne miejsce, właśnie pełne pubów, takimi właśnie ciekawymi kamienicami. Są tu jacyś fani Johna Wicka na pokładzie. A, widzicie ten budynek za mną? To Wall Street o numerze 1, ten budynek. No oczywiście, wszyscy fani Johna Wicka będą wiedzieli, że to był Continental, czyli sieć luksusowych hoteli, których był neutralną ziemią dla wszystkich zbirów, zakapiorów i morderców. No w tym uniwersum, rzecz jasna. No więc tak to wygląda w rzeczywistości. Tam była jakaś knajpa wcześniej, ale w tej chwili jest to miejsce do wynajęcia. Może ktoś z Was chce otworzyć tutaj Continental, faktycznie zrobić takie miejsce dla przestępców. Sky is the limit. Nowy Jork, pomimo tego, że jest miastem drapaczy chmur i wysokich, bardzo wysokich wieżowców, to ma to do siebie, że jeśli poczujecie się trochę przytłoczeni tym szklanym krajobrazem, to zawsze znajdziecie trochę zieleni, żeby sobie dychnąć. I nie mówię tutaj o Central Parku, który jest ogromny i przechadzając się po nim możecie mieć wrażenie, że w ogóle nie jesteście w tak dużej metropolii jak Nowy Jork, ale też o takich małych parkach jak ten. The Elevator Acre, w którym akurat teraz się znajdujemy, daje Wam świetny widok na most brukliński, na rzekę East River i pozwala troszeczkę odpocząć. Nie mogę powiedzieć, że całkowicie od zgiełku, dlatego, bo bardzo tutaj niedaleko jest lądowisko dla helikopterów, które potrafią zrobić czasem niezłe larmo, ale jak troszkę schowacie się tutaj w zieleni, to jest opcja, że chwilkę odpoczniecie. To, co widzicie za mną, to taka niewielka latarnia morska. Jest to upamiętnienie Titanica, który miał tutaj właśnie do Nowego Jorku dopłynąć. A jak się to skończyło, to wszyscy dobrze wiemy. W 1912 roku
poszedł na dno, a ta latarnia była zbudowana w 1913 roku i początkowo znajdowała się w innym miejscu. Tutaj została przeniesiona właśnie dopiero później, no i ustanowiono ją takim punktem pamiątkowym dla Titanica. Przy okazji tutaj jest też Seaport Museum i w ogóle taka fajna nadmorska dzielnica. Tam są jeszcze też nadbrzeża nad East River, z których można mieć piękny widok na Brooklyn Bridge. No jest bardzo fajne miejsce, a generalnie parę kroków od Wall Street i tego Financial District. Super, bardzo mi się podoba. Właśnie wybiła 12. Od 6 biegamy po Manhattanie i czas coś zjeść. Przybyliśmy do Chinatown, no i wybraliśmy lokal, który wcześniej zresearchowaliśmy, znaleźliśmy w wielu poleceniach. Nom Wati Parlor. Oczywiście pinozeczka na blogu jak zawsze. No i na stole zastajecie menu, talerzyki, obsługa donosi wodę i dolewa zimną wodę. I macie kartkę papieru. Jak test wyboru wielokrotnego i sobie zaznaczacie cyk, cyk, co się zamawia. No więc my już wybraliśmy, tak to wygląda. Odkładamy na bok, czekamy aż kelner to zgarnie i przyniesie nam jedzenie. No i będziemy już wtedy rozmawiać o jedzeniu, jak coś dostaniemy. Przyszło nam jedzonko. Na pierwszy ogień wrzucamy bulion, który jest zajebisty, bo już spróbowałem chwilę wcześniej. No jest po prostu mega. Drobiowy na bank z cebulką, oczywiście pierogi i chińskie brokuły, pierożek za chwilkę, bo są gorące, ale jeszcze weźmiemy tak, bo mamy tutaj spring rollsy, czyli nasze sajgonki, mamy też dim sumę z krewetką i krewetka z ryżem, więc jedną przetestuję tak chyba już. To jest rewelacja. Naprawdę. Doskonałe. Jeszcze weźmiemy do spróbowania tego pierożka z bulionu. Postaram się tylko tak dziabnąć. O. Już. Też kurczak, od razu czuć imbir. Pyszne, bardzo, bardzo pyszne. I do tego jeszcze wzięliśmy sobie piwka. Ja mam chińskie. Neon City Ale, bardzo dobry. A Kasia ma tajwańskie, zwykłe lager, ale z Tajwanu. No więc jemy. Jeżeli chodzi o ceny, to taki bulionik kosztuje $6. I porcje tych dim sumów też są po 6. Spring rollsy były po ile, pamiętasz? 5. I piwa po $7. Bez podatku. Małe piwo za $7, no lekko nina. To nie jest jakaś super elegancka restauracja, wręcz bym powiedziała taka przeciętna, ale jak to mówią moi znajomi tutaj, którzy mieszkają w Stanach, cheapna, czyli good, but cheap. Więc cheapna, dobre, ale tanie. I bardzo Wam polecamy to miejsce, chociaż nie zrażajcie się tym, bo gdybyście weszli tutaj, no to wygląda może nie jakoś tam super. Pewnie nasz sanepid dawno by to zamknął, ale jedzenie jest naprawdę rewelacyjne, a rachunek wyszedł nas $44, plus do tego wiadomo, że trzeba zostawić napiwek. Na ten moment minimum to jest ponoć 18%, ale o napiwkach to innym razem, więc generalnie najedliśmy się jak na nowojorskie warunki niedrogo, więc polecamy to miejsce. Nowy Jork jest często scenografią do wielu filmów. Chyba nie ma drugiego miasta, które pojawiłoby się w tylu filmach i w tylu serialach, co właśnie Nowy Jork. No i patrzcie, teraz nie można tutaj parkować. Od czwartek, od 6 rano będą sobie tutaj kręcili film Gary the Dog.
Chyba nie macie żadnych wątpliwości, gdzie jesteśmy. Te wszystkie ślaczki kolorowe pokazują, że jesteśmy w Chinatown. Jest tutaj targ, gdzie możecie znaleźć ryby, owoce morza i warzywa. I słuchajcie, to jest wszystko tak świeże, że jeszcze chodzi. Nie, że dostało nóg, bo leży tutaj ileś tam, tylko to wszystko jeszcze żyje. Więc obrońcy praw zwierząt, ja nie wiem, gdzie oni są. I są tutaj takie rzeczy, o których ja na przykład nigdy nie wiedziałam, czyli na przykład coś takiego jak geokaczka. To jest gatunek małży słonowodnej, która wygląda co najmniej dziwnie. Staten Island. Jedyna nowojorska dzielnica, która nie ma lądowej granicy z innym hrabstwem Nowego Jorku, staje się częstym celem turystów ze względu na darmowy prom, z którego jest świetny widok na Statuę Wolności. Nie myślcie sobie jednak, że jest to prezent od miasta dla turystów. Tutaj na turystach trzeba dobrze zarobić, więc dawanie im czegokolwiek za darmo występuje tu niezwykle rzadko. Mieszkańcy dzielnicy tak naprawdę chcą oddzielić się od metropolii. W latach 90. przeprowadzono tutaj nawet referendum, którego wyniki jednoznacznie potwierdzają te dążenia. By wyciszyć te ruchy, nowojorscy burmistrzowie znieśli wtedy opłaty za prom Staten Island Ferry, z czego korzystają nie tylko mieszkańcy, ale liczni turyści. W ciągu godziny jesteście w stanie zaliczyć taki rejs, a nasza wskazówka jest taka, że jeśli chcecie mieć fajne zdjęcia, to w drodze na Staten Island warto zająć miejsca na rufie lub przy prawej burcie. Staten Island ma klimat małego, prowincjonalnego miasteczka. Jeśli nie będziecie zwiedzać wyspy, to zaraz przy porcie znajdziecie kilka sklepów outletowych, które możecie odwiedzić czekając na powrotny prom. Naszym zdaniem widok z wody na Manhattan jest jedną z najpiękniejszych panoram dzielnicy. Czas na zjedzenie czegoś wieczorem. Mamy lokal, który się nazywa Brewin. Jest na Greenpoincie, na skrzyżowaniu ulic Manhattan i Kent Street. I dzisiaj jest wieczór skrzydełek. Więc bierzemy skrzydełek buffalo, czyli ostre, Thai sweet chili, czyli słodziutkie i barbecue zwykły. Ale to jest barbecue, a to jest sweet chili. No i to miały być wedges, ale są frytki. No i będziemy zajadać coś takiego. Tak, ta paczuszka kosztuje $13. Ale jaka to jest jakość? Tyle co 6 skrzydełek, bo 6 skrzydełek kosztuje $13, 12 skrzydełek kosztuje $18. No i do tego mamy tutaj lokalne piwko Brooklyn Brewery Summer Ale. Więc jedziemy z koksem. Pyszny ten wedges w kształcie frytki. Spoko. A skrzydełka niech chwilę ostygną, to zaraz wrócimy z tematem, jak to smakuje. Ok, moi drodzy, buffalo. Jest spicy. Faktycznie, czuć. Barbecue, bardzo przyjemne. No i jeszcze zostało mi do spróbowania słodkie chili. O cenach już mówiłem, więc nie będę zanudzał. Więc tylko jeszcze kąsek. Słodkie chili, jak należy. Skrzydełka są perfekcyjnie przygotowane. Generalnie właścicielem tej knajpy jest Polak. Bo to Greenpoint, no, tu dużo Polaków. Przynajmniej kiedyś było. Jest spoko. Nie jest cheapnie, ale jest smacznie. No i można wpaść, jak się jest na Greenpoincie. To tyle.